Platanowe czwartki. Jak przygotować stanowisko do diagnostyki VoIP-owej? Diagnostyka VoIP-owa zaczyna być coraz bardziej konieczna ze względu na to, że spotykamy się bardzo często z różnymi kłopotami. Niestety bardzo często winiąc za to centralę telefoniczną, serwer telekomunikacyjny. Po diagnostyce okazuje się, że jednak problem leży zupełnie gdzieś indziej, że problemem są ustawienia sieciowe. Ja postaram się podzielić swoją wiedzą na temat diagnostyki VoIP-owej w systemach Platana i do tego celu wykorzystam switch zarządzalny firmy Netgear, troszkę starsza wersja tego oprogramowania, switcha i oprogramowanie Wireshark. Podczas dzisiejszego webinaru omówimy sobie też najczęściej spotykane problemy, zasymulujemy sobie takie problemy i spróbujemy pokazać w oprogramowaniu Wireshark, w jaki sposób możemy je interpretować. Generalnie cały temat diagnostyki VoIP-owej, w ogóle diagnostyki przesyłania pakietów jest bardzo obszerny. Zaczniemy od elementu, co w ogóle potrzebujemy, aby móc zdiagnozować VoIP-a, móc zdiagnozować to, co dzieje się w sieci. Na pewno będziemy potrzebowali urządzenie w postaci switcha zarządzalnego lub huba. Takie urządzenie jest nam potrzebne ze względu na to, że nie chcemy sprawdzać to, co dzieje się na naszym komputerze przy pomocy oprogramowania Wireshark, tylko chcemy sprawdzić, co dzieje się na porcie, do którego podłączone jest urządzenie VoIP-owe. Czy to telefon, czy karta VoIP-owa, czy karta procesorowa, w zależności, gdzie uruchomiona jest technologia VoIP-owa. Switch zarządzalny lub hub. Czym różnią się te dwa urządzenia? Oprócz wieku, również tym, że switch zarządzalny jest to urządzenie na tyle inteligentne, że pozwala nam zrobić tak zwany mirror portu, czyli sklonować port, aby dwa urządzenia otrzymywały te same informacje, które są wysyłane na tych portach. Chodzi o to, żeby mieć tą samą informację. Z kolei hub jest to bardzo stare urządzenie sieciowe, które nie miało żadnej logiki i tak naprawdę na wszystkich portach wysyłało i odbierało te same pakiety intranetowe, te same pakiety TCP/IP i wielu innych protokołów. W związku z tym na hubie, gdziekolwiek, gdzie byśmy się nie podłączyli, mogliśmy zebrać cały ruch sieciowy, który przechodził przez ten hub. Aby móc dokonać analizy pakietów informacji, które przesyłane są w sieci intranetowej, w sieci LAN-owej, jak również w sieci WAN, potrzebujemy oprogramowanie. Jednym z takich, według mnie, najlepszych jest to oprogramowanie Wireshark, które ma bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o przeprowadzenie analiz i świetnie się sprawdza właśnie w elementach diagnostyki VoIP-owej. No oczywiście potrzebujemy też przewody LAN, abyśmy nie zabrakło nam tych przewodów, gdy będziemy musieli podpiąć dodatkowe właśnie switche czy huby, tak abyśmy mogli dokonać całej procedury diagnostyki nie tylko VoIP-owej, ale w ogóle diagnostyki IP. Mówię tutaj o switchach zarządzalnych i hubach, ale również bardzo fajnym rozwiązaniem są urządzenia producenta Mikrotik, które już na swoim pokładzie mają zaszyte oprogramowanie, które pozwala nam pobierać informacje o pakietach, które przechodzą przez poszczególne porty na tym switchu czy routerze Mikrotik, ale również logi będziemy mogli zbierać bezpośrednio na urządzeniach typu telefon VoIP-owy. Też to pokażemy podczas dzisiejszej prezentacji, jak przy pomocy telefonu VoIP-owego Platan można zebrać logi docierające do takiego właśnie telefonu. Skoro mamy urządzenia, musimy je odpowiednio podłączyć. Wobec tego potrzebujemy
switcha zarządzalnego urządzenie, które będziemy monitorować. W przypadku dzisiejszego webinaru będzie to karta VoIP w serwerze Proxima. Potrzebujemy laptopa, na którym uruchomimy oprogramowanie Wireshark, no i przewody, którymi podepniemy te wszystkie urządzenia sieciowe. Dodatkowo na switchu zarządzalnym wykonamy tak zwany mirror portu, czyli do portu, do którego podłączony jest laptop bądź komputer. Będziemy chcieli, żeby na ten port były przesyłane dokładnie te same ramki intranetowe, co do karty VoIP-owej. I ten sposób, który dzisiaj zaprezentuję, pokazuje, jak diagnozować kartę VoIP-ową. Ale bardzo często będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że będziemy musieli logi porównać, czyli będziemy musieli zobaczyć, co otrzymuje bądź co wysyła karta VoIP-owa w centrali, a co dzieje się na wyjściu za routerem. Bardzo często okazuje się, że router, który podłączony jest do internetu, w momencie, kiedy kierowane są połączenia, czy to głosowe, czy ramki z rejestracją, może ingerować w te ramki sygnalizacyjne i powodować, że nie będą te informacje z powrotem docierały do karty VoIP-owej i na przykład możemy mieć problem z logowaniem się do operatora VoIP-owego, bądź możemy tracić łączność po kilkudziesięciu sekundach bądź po minucie. Może się okazać, że nie dochodzi do zestawienia połączenia. Dlatego w zależności od problemu, który będzie dotyczył, może być konieczność porównania logów, które zbierzemy przy centrali, przy telefonie, jak również porównanie logów tego, co dzieje się na routerze, na internecie, tak abyśmy mogli na przykład stwierdzić, że centrala wysyła ramki na przykład, ale nie otrzymuje odpowiedzi, po czym na routerze będziemy w stanie sprawdzić, że te ramki, powiedzmy, router otrzymuje, natomiast z powrotem nie kieruje ich na przykład do karty VoIP-owej. Także nie tylko monitorujemy kartę VoIP-ową, ale również bardzo często porównujemy te logi z kolejnym urządzeniem sieciowym, czyli najczęściej z routerem brzegowym, który jest u klienta, aby mieć pewność, że mamy swobodny przepływ komunikacji pomiędzy urządzeniami. Dlatego tak ważne jest wyłączenie usług SIP-ALG, usług SIP-owych, które bardzo często na routerach są włączone w firewallu, na portach właśnie 5060, 5061. Te reguły mogą niestety powodować modyfikację ramki i kierowanie na przykład ramek z SIP-owych na niewłaściwe adresy. I to właśnie będziemy mogli ewentualnie stwierdzić przy pomocy switcha zarządzalnego i oprogramowania Wireshark po porównaniu logów, ale w pierwszej kolejności zawsze wchodźmy na routery brzegowe i sprawdzajmy, w ogóle na urządzenia zarządzalne, czyli również na switche, i sprawdzajmy, czy tam są aby na pewno wyłączone usługi SIP-ALG. Skoro wiemy, jak podłączyć urządzenie, wobec tego ja pozwolę sobie przeprowadzić diagnostykę. Oczywiście nie będziemy diagnostyki przeprowadzać w momencie, kiedy wszystko działa poprawnie, czyli mamy usługę SIP-trankową z poprawnie wypełnionymi polami, z planem numeracyjnym. W ustawieniach szczegółowych mamy wszystkie dane wprowadzone i status, który otrzymujemy, jest status 200 OK, czyli konto się loguje. Wobec tego w takim przypadku wiadomo, bez sensu jest robienie jakiejkolwiek diagnostyki. Ale zasymulujmy sobie pewne uszkodzenia, pewne może błędy konfiguracyjne i spróbujmy je przy pomocy oprogramowania Wireshark zdiagnozować. Na początek zmienię adres serwera rejestracyjnego z pl na com. Zaakceptuję zmiany. No i po tej zmianie oczywiście nie będę miał dostępnej rejestracji. Po uruchomieniu ponownie stosu VoIP-owego za chwileczkę status z 200 OK
zmieni się na informację o braku połączenia. W tym momencie mamy status request timeout, czyli brak odpowiedzi w wymaganym czasie, czyli coś dzieje się niepokojącego z naszym kontem VoIP-owym. W takim układzie przystąpię do diagnostyki i ja wykorzystam switcha Netgear model GS724TP i pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to oczywiście poznać, na jakich portach mam podłączone urządzenia sieciowe, czyli loguję się do switcha zarządzalnego. Mogę wyświetlić sobie przy tym switchu widok portów, które mam aktualnie obsadzone i zajęte. No i tak naprawdę w tej chwili kartę VoIP-ową mam podpiętą do portu 23, do tego portu, który tutaj wskazuję. Natomiast komputer, z którym łączę się w tej chwili, mam podłączony do portu 24. Oczywiście to podłączając odpowiednio przewody, osoba integrująca usługi czy realizująca podłączenie oczywiście będzie to wiedziała. Następnie w switchu Netgear przechodzę do zakładki Monitoring. W zakładce Monitoring wybieram opcję Port Mirroring i wskazuję port docelowy, czyli port, na który będę chciał, aby switch zarządzalny przesyłał sklonowane informacje z innego portu. W routerach czy w switchach zarządzalnych Netgear zapisuje się je literką G24, czyli 24 port. Na 24 port będą przesyłane ramki. Następnie muszę wskazać źródło, czyli port, z którego będę chciał odbierać te dane, czyli port G23, bo na tym porcie mam podłączoną kartę VoIP-ową. I wybieram typ transmisji, który chcę mieć klonowany, czy tylko nadawanie, transmisję, czy odbiór, receive, czy jedną i drugą stronę, czyli nadawanie i odbieranie. Oczywiście wybieram, że chcę mieć dwie strony, odbieranie i nadawanie. Następnie dodaję tą regułę do switcha zarządzalnego. W związku z tym, że ustawiłem w tej chwili, że port, pod który podpięty jest laptop, będzie pobierał informacje, które przesyłane są do portu, wysyłane i odbierane przez port G23. W związku z tym straciłem łączność z tym Netgearem. To karta sieciowa, ta, która w głównej mierze była odpowiedzialna za przesyłanie naszych pakietów ramek głosowych, traci łączność ze światem. Tracimy łączność z internetem, bo w tym momencie nasza karta sieciowa będzie tylko i wyłącznie miała sklonowane informacje, które przesyłane są z tego portu G23. W związku z tym uruchamiamy oprogramowanie Wireshark. Po uruchomieniu oprogramowania Wireshark widzimy zdefiniowane na PC-cie połączenia ethernetowe. No i w tej chwili mam połączenie Wi-Fi oraz połączenie po Ethernecie. Połączenie Wi-Fi to jest komunikacja ze światem, między innymi nasza transmisja na Teamsie. Natomiast po Ethernecie to są ramki, które są wysyłane przy pomocy tego mirroru port. W związku z tym, że zależy nam na tym, żeby sprawdzić, co dzieje się na karcie VoIP-owej, wobec tego wybieram Ethernet i następuje pobieranie, wizualizacja wszystkich pakietów, które są wysyłane i odbierane przez port, do którego podpięta jest karta VoIP-owa. Jak widać, dość szybko zbierają się te wszystkie logi. I są tutaj różne protokoły ARP, STP, LLDP i tak dalej. Będzie nas interesował protokół SIP. W związku z tym przy pomocy filtru, który możemy założyć wpisując odpowiedni filtr w tutaj pasku jakby wyszukiwania,
Będzie nas interesowało tylko i wyłącznie protokół SIP. Wobec tego wprowadzam SIP i jak widzimy, pojawia się informacja o ramkach związanych z protokołem SIP-owym. Zatrzymam w tej chwili tą transmisję. I co możemy zaobserwować na podstawie tych ramek? Przede wszystkim widzimy źródło wysyłania ramek i miejsce, gdzie te ramki są wysyłane. Następnie jest informacja o tym, jaka ramka, jaka informacja w tym protokole SIP jest wysyłana. W momencie, kiedy konfigurowaliśmy system, oczywiście będziemy o tym wiedzieli, że karta VoIP-owa, którą mamy podłączoną do naszego systemu, jest na adresie 10 20 30 90, tak? Czyli to jest adres karty VoIP-owej. W związku z tym w logach, które wykonaliśmy przy pomocy oprogramowania Wireshark, widzimy, że źródłem wysyłania ramek register jest nasza karta VoIP. Miejsce docelowe to jest publiczny adres IP, który został przez serwery DNS zamieniony z postaci sip.platan.com na publiczny adres IP 72.14.185.43 i na ten adres są wysyłane ramki register. W związku z tym, że widzimy, że tylko jedna strona wysyła te ramki register, a druga strona nie odpowiada, przyczyny mogą być dwie. Może być to problem właśnie z serwerami DNS, że na przykład nie rozpoznają poprawnie adresu IP. My możemy źle kierować połączenia, bądź router blokuje nam odpowiedzi, które otrzymujemy od operatora i winą może być chociażby właśnie ta usługa SIP ALG. Wobec tego powinniśmy w tym momencie zalogować ewentualnie to, co dzieje się na porcie WAN-owym i sprawdzić, czy z tego adresu 72.14.185.43 docierają z powrotem jakieś odpowiedzi i nasz router kieruje te ramki nie na adres 10 20 30 90, tylko na przykład na zupełnie inny adres, bądź w ogóle blokuje te ramki. Tu widzimy, że odpowiedzi nie trafiają, wobec tego sprawdzamy, czy poprawnie mamy wprowadzone adresy SIP-owe, czy adres serwera rejestracji jest poprawny. Jak wiadomo, ja popełniłem specjalnie błąd w ustawieniach, a mianowicie zmieniłem końcówkę domeny z .com z .pl na .com. Wobec tego zmienię na .pl, ale tym razem dodatkowo jeszcze zmienię nazwę użytkownika. Zapomnę dopisać jednej literki i zaakceptuję zmiany. Ponownie chwilkę poczekamy, aż stos zostanie uruchomiony i w tym momencie w statusie konta miejskiego VoIP pojawia się unknown error 171 100. Korzystając z przeglądarki czy z wyszukiwarki Google możemy odczytać, co oznacza ten błąd. Ale zobaczmy, co pokazuje w tym momencie oprogramowanie Wireshark. Ponownie uruchamiam przechwytywanie pakietów, kontynuuj bez zapisywania i ponownie mam wprowadzony ten filtr SIP-owy i otrzymuję informację z protokołu SIP-owego w komunikacji do operatora. Ponownie zatrzymam tą transmisję i co tym razem widzę? Widzę, że karta VoIP-owa wysłała ramkę register na adres publiczny 213 218 108 142. Następnie otrzymaliśmy odpowiedź z tego adresu publicznego 401 unauthorized. My ponownie wysyłaliśmy ramkę register i ponownie otrzymaliśmy informację unauthorized, czyli brak autoryzacji. Na czym to polega? Jeżeli mamy tutaj w nagłówku ramkę register, to w dolnej części
oprogramowania Wireshark możemy sprawdzić przebieg procesu rejestracyjnego. A mianowicie w pierwszej ramce karta VoIP-owa wysłała ramkę register do operatora, czyli została wysłana ramka register na adres sipplatan.pl. Następnie operator odpowiedział na nasze zapytanie z informacją i prośbą, abyśmy dokonali autoryzacji tego użytkownika SIPTRANK szkoleni, wysyłając nam ramkę z wiadomością i prośbą, abyśmy zakodowali tą informację zgodnie z algorytmem, jakim jest kluczem, jakim jest hasło do tego konta VoIP-owego. Hasło w ramkach SIP-owych nie jest nigdy przesyłane jawnie, czyli tutaj operator poprosił nas o zakodowanie tej wiadomości. My w odpowiedzi ponownie wysłaliśmy ramkę register z informacją, którą przesłał nam operator i jednocześnie naszą odpowiedzią, czyli po zakodowaniu tej wiadomości przy pomocy hasła. Jeżeli te dwie rzeczy operator uzna, że są OK, wówczas wyśle nam ramkę z informacją, że poprawnie się zalogowaliśmy. My niestety dostaliśmy informację o braku autoryzacji, unauthorized, czyli błędnie przesłaliśmy tą rejestrację, stąd brak tej rejestracji. Identycznie będzie wyglądała sytuacja w przypadku, kiedy wprowadzę poprawnie nazwę użytkownika, natomiast wprowadzę błąd w momencie, kiedy będę chciał, po prostu utnę ostatnią literkę czy ostatni znak w haśle, zaakceptuję zmiany, wyślę je do systemu. Ponownie po chwili otrzymamy informację o braku rejestracji i tym razem, jeżeli uruchomię ponowne zbieranie logów, będę miał tą samą sytuację, czyli będę otrzymywał informację o wysłaniu ramki register, zatrzymuję ponownie, tak, i znowuż ramka register, już widzę, że na login poprawny wysłana, znowuż żądanie zakodowania wiadomości, nasza odpowiedź, no i ponownie otrzymuję informację o braku autoryzacji. I proszę zwrócić uwagę, że w jednym i w drugim przypadku mamy sytuację, że nie otrzymujemy rozróżnienia, czy powodem błędnej rejestracji jest błędny login, czy błędne hasło. Jest to spowodowane elementami bezpieczeństwa. Bardzo wiele urządzeń SIP-owych aktualnie w tej chwili nie wysyła informacji, że login jest OK, a hasło musisz zmodyfikować. Ze względu na to, że na próby hakerskie, które się odbywają, lepiej, żeby osoba atakująca nie wiedziała, że trafiła z loginem i teraz tylko musi kombinować z hasłem. Na pewno będziemy dużo bardziej bezpieczni, jeżeli będą różne, te same informacje, niezależnie czy błędny login, czy błędne hasło, że będzie pojawiało się tylko i wyłącznie informacja o braku tej rejestracji. Wykonajmy element poprawnej rejestracji, czyli wprowadzam poprawne hasło i wykonuję rejestrację połączenia. Po poprawnej rejestracji w serwerze pojawia się status OK. A co będzie widać w oprogramowaniu Wireshark? A mianowicie będziemy widzieli proces rejestracji, tym razem zakończony sukcesem, czyli pojawi się informacja o poprawnym logowaniu. I w tym momencie nastąpiło, znowuż zatrzymam, dalsze logowanie. I tym razem widzimy wysłanie ramki register, prośbę o autoryzację. My ponownie wysyłamy ramkę register z tą już poprawnie zakodowaną wiadomością i otrzymujemy status 200 OK. I to samo będziemy widzieli właśnie w dolnej części, czyli znowuż wiadomość do zakodowania,
wiadomość do zakodowania z naszą odpowiedzią po zakodowaniu i następnie informacja od operatora, że proces zakończył się pomyślnie, 200 OK i w tym momencie operator wysyła nam również informację, po jakim czasie będzie oczekiwał kolejnej ramki register, czyli tego kolejnego wysłania ponowienia rejestracji, ponieważ urządzenia co jakiś czas do serwera VoIP-owego muszą się odzywać, aby serwer podtrzymywał ich rejestrację. I tutaj częstym elementem jest sytuacja, kiedy do centrali telefonicznej podłączane są urządzenia, telefony VoIP-owe, które nie reagują na wysyłaną wiadomość, na wysyłaną informację, po jakim czasie ma nastąpić ponowna rejestracja. Bardzo często te urządzenia mają ustawiony czas ponownej rejestracji 180-360 sekund, a niekiedy nawet 3600 sekund. W związku z tym my w centralach Platana wysyłamy informację, że żądamy, aby przed 60 sekundą nastąpiło ponowne wysłanie rejestracji. Jeżeli urządzenie tego nie zaakceptuje, tylko w swoim ustawionym czasie będzie wysyłało tą rejestrację, może zdarzać się, że połączenia będą przerywane, ponieważ centrala uzna, że w wyznaczonym czasie ten telefon VoIP-owy nie wysłał ponownie rejestracji. Dlatego przy konfiguracji telefonów VoIP-owych z WebGUI, czyli bezpośrednio ze strony internetowej do konfiguracji tych telefonów, wybierajmy czas ponownej rejestracji 60 sekund. W przypadku telefonów Platana, telefonów Jelinka, te żądania ze strony centrali są akceptowane, mimo tego, że w telefonie możemy mieć ustawione tam, z tego co pamiętam, domyślnie 180 sekund, to i tak przed upływem 60 sekundy telefon ponownie wyśle tą ramkę rejestracyjną i również w autoprovisioningu, czyli w tej funkcji automatycznego przechwytywania, wysyłania konfiguracji do telefonu, tam również te dane są wysyłane. Tak wygląda ten pierwszy etap, czyli logowanie rejestracji. To sprawdźmy, jak będzie wyglądało zestawienie połączenia. Włączę wszystkie ramki, które przechodzą przez centralę i wykonam zestawienie połączenia przy pomocy operatora VoIP-owego. Witamy w firmie Platan. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub czekać na połączenie. Sprzedaż central telefonicznych 20. Systemy DSP 60. Rozłączę ze swojej strony to połączenie. Zatrzymam logowanie, abyśmy mogli sobie prześledzić, co się tak naprawdę zadziało. Znowuż rozpocznę od protokołu SIP. I oprócz ramek register, które już poznaliśmy, pojawiają się nowe ramki. Ramka invite, ramka, która jest zaproszeniem do przeprowadzenia rozmowy. I w samym nagłówku, w informacji w Wiresharku będziemy mieli informację, że to jest invite i podany numer, na który zostanie zestawione połączenie. Następnie, jeżeli przyglądniemy się tym nagłówkom poszczególnych pakietów, mamy informację trying, czyli próba zestawienia połączenia, session progress, czyli zestawianie połączenia głosowego, ringing, czyli odpowiedź z drugiej strony, że telefon zaczął dzwonienie i następnie mamy potwierdzenie zestawienia połączenia. No i na sam koniec mamy informację o wysłaniu rozłączenia, czyli komenda BY. Jeżeli chodzi o kierunek z kolei tego rozłączenia, to tutaj również mamy informację, które urządzenie zakończyło to połączenie, jak również informację, które urządzenie było inicjatorem tego połączenia, czyli tutaj z kolumny źródło, miejsce docelowe możemy uzyskać te informacje odnośnie kierunku, kto inicjował, kto rozłączył takie połączenie. Jeżeli przyglądniemy się bliżej tym ramkom invite'a,
to tu będziemy mieli bardzo dużo różnych informacji, między innymi właśnie w ramce Invite, którą mam podświetloną, jest informacja, jakie kodeki zostały zaproponowane do przeprowadzenia rozmowy głosowej. Mamy informacje o portach RTP, które będą wykorzystywane do przeprowadzenia tego połączenia, także tutaj wiele tych informacji się znajduje. W momencie, kiedy mamy problem na przykład, że mamy zestawione połączenie, a nie mamy w jedną stronę głosu, przyczyny mogą być różne. I takim narzędziem czy mechanizmem w oprogramowaniu Wireshark po zdjęciu filtrów jest skorzystanie z opcji telefonia i wybranie opcji połączenia VoIP. Mam w tym momencie informację, że w logach, które przed chwilą zebrałem, mam jedno połączenie od numeru do numeru i po zaznaczeniu tej opcji i wybraniu funkcji Flow Sequence otrzymuję bardzo fajną informację odnośnie całego przebiegu zestawienia połączenia. Mam informację, kto był inicjatorem połączenia, czyli kto wysłał invite'a, na jaki adres operatora ten invite został wysłany, jak również jest informacja o zaproponowanych kodekach. Następnie mamy informacje dotyczące potwierdzenia invite'a, informacje, że operator będzie próbował zestawić połączenie. Następnie informuje nas w tej chwili proces zestawiania tego połączenia, czyli 183 Session Progress i następnie zestawione połączenie, gdzie otrzymujemy informacje raz, że o portach, przez które ramki głosowe przechodzą, jak również o kodeku, który został przydzielony do przeprowadzenia tej rozmowy oraz od razu też widzimy, że w przypadku operatora Platan negocjacja, czyli te ramki sygnalizacyjne są wysyłane na adres publiczny 213, 218, 108, 141, natomiast ramki głosowe przesyłane są na adres serwera 195, 200, 214, 122. Stąd między innymi w ustawieniach wspólnych czy w ustawieniach ogólnych VoIP-a ważne jest, aby mieć zaznaczoną opcję zezwól na przełączenie strumienia RTP na inny niż wynegocjowany. Wielu operatorów ma dedykowany serwer do przeprowadzenia komunikacji sygnalizacyjnej, a osobny serwer ma do przeprowadzenia rozmów głosowych, czyli tych ramek głosowych. I przy pomocy oprogramowania Wireshark mamy te wszystkie informacje podane jak na tacy, czyli informacje o adresach, które biorą udział w rozmowie. I również mamy informacje o stronie rozłączenia, czyli karta VoIP-owa była tym inicjatorem rozłączenia tego połączenia. Operator nam potwierdził poprawne rozłączenie takiego połączenia. To, co możemy jeszcze przy pomocy tego oprogramowania Wireshark zrealizować, to możemy również zobaczyć, czy odsłuchać tą rozmowę. I tym razem, mając to nasze połączenie głosowe, wybieram opcję Play Streams, czyli strumienie i jeżeli to jest kodek G711, to Wireshark odkoduje ten głos i wówczas możemy odsłuchać to, co się działo. I teraz powinniście Państwo słyszeć. Witamy w firmie Platan. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub czekać na połączenie. Sprzedaż central telefonicznych 20. Systemy DSP. I tutaj przy pomocy tego również można sprawdzić, na którym kanale, czy po naszej stronie, czy być może od strony miasta, chociażby występuje ten efekt echa, aby wiedzieć, kto tak naprawdę jest winien zjawisku echa, które występuje w połączeniu głosowym.
Tak wygląda element z realizacją czy z logowaniem, jeżeli chodzi o zestawianie połączeń z operatorem. Natomiast to, co chciałbym jeszcze zaprezentować, to są elementy chociażby funkcji autoprovisioningu. Zobaczmy, jak będzie przy pomocy właśnie takiego połączenia czy podglądania pakietów wyglądał element związany z autoprovisioningiem. A mianowicie ustawię provisioning na abonencie VoIP-owym 100, przypiszę jego MAC adres, zaakceptuję zmiany, następnie włączę logowanie w Wiresharku i abym mógł zrealizować provisioning, to telefon muszę zrestartować, czyli przypisałem ten MAC adres do portu VoIP-owego, wybieram telefon, aktualizacja, uruchom ponownie. OK. Proces będzie wyglądał w ten sposób, że po pierwszym uruchomieniu telefon VoIP-owy na adres rozgłoszeniowy wyśle informację, że jest urządzeniem o MAC adresie i tutaj poda swój MAC adres. Następnie urządzenia nasłuchujące na tym porcie rozgłoszeniowym, jeżeli mają konfigurację dla tego MAC adresu, wyślą informację, skąd ma ten telefon pobrać wszystkie dane konfiguracyjne, czyli login, hasło, adres serwera rejestracji, zestaw przycisków BLF, jeżeli takowy był ustawiony, oraz informacje o kodekach i pozostałych elementach. Ten telefon ponownie się będzie restartował po pierwszym restarcie. Zresztą w centrali, w menu abonenci, status portów wewnętrznych VoIP-owych będziemy widzieli, kiedy ten telefon się zaloguje przy pomocy właśnie autoprovisioningu i w tej chwili telefon został zalogowany. Wobec tego zatrzymam w tym momencie pobieranie pakietów. No i spróbujmy odnaleźć miejsce, gdzie była kwestia pobrania czy żądania tego provisioningu. Abyśmy mogli z tego skorzystać i to wyszukać, znowuż skorzystam z filtru, tylko tym razem będę chciał wyszukać, co działo się na konkretnym adresie, czyli na adresie tego telefonu 10 20 30 37, czyli co działo się w komunikacji między kartą VoIP-ową a tym adresem IP, do którego podpięty jest telefon. Zastosuję filtr wpisując IP. Po wprowadzeniu IP mogę zastosować jeden z proponowanych filtrów, które tutaj system podpowiedzi nam podsyła. No i znowuż, przygotowując się do prezentacji, sprawdzałem, czy wszystko mi działa. Wobec tego automatycznie podpowiedziało mi oprogramowanie Wireshark, że chcę mieć IP adres i adres IP tego urządzenia, czyli 10 20 37, Enter. Jeżeli pofiltruję, to wówczas otrzymuję całą informację, co działo się przy pomocy tego urządzenia. I proszę zwrócić uwagę, że jednym z elementów, który pojawia się w logach, jest informacja, że adres 10 20 30 37 na adres rozgłoszeniowy 224 01 75 wysłał ramkę SIP-ową subscribe ze swoim adresem IP. Po otrzymaniu tej informacji centrala, czyli karta VoIP-owa, odpowiedziała do tego adresu IP z informacją status 200 OK, subscribe i notify. Zobaczmy, co będziemy mieli w szczegółach tej informacji. Tu oczywiście mamy ramkę z żądaniem tej subskrypcji. Następnie otrzymujemy potwierdzenie, że karta VoIP-owa ma ustawienia dla tego telefonu i wysłała już bezpośrednio, i w request notify zostaje wysłana informacja, że ten telefon ma pobrać
informacje do logowania z tej ścieżki dostępowej. Ja pozwolę sobie ją skopiować. Kopiuj wszystkie widoczne pozycje. Uruchomię przeglądarkę internetową, wkleję ten adres, Ctrl+V, Enter. I to są dane, które otrzymał telefon, czyli otrzymał informacje o adresie serwera rejestracji. Już go odnajduję, o tu, tak, czyli dla konta pierwszego został wysłany adres serwera rejestracji, port rejestracyjny, zostały wysłane również informacje o loginie, haśle, które są przypisane do tego konta. Dlatego provisioning działa tylko w sieci lokalnej, nie działa w sieciach wyniesionych. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo. Tak, między innymi chodzi o to, żeby żądania provisioningu nie były jawnie wysyłane przez sieć internet, bo to, jak widać, przy pomocy oprogramowania Wireshark można wszystko bardzo szybko pobrać, podejrzeć całą tą transmisję. Także mamy tutaj pełną informację. W tym całym gąszczu próbuję właśnie znaleźć miejsce tutaj, w tym miejscu, tak, czyli mamy nazwę użytkownika i mamy również informacje o haśle, które do tego telefonu zostało przypisane. Również mamy informacje o tych kodekach, o których wspominałem, które są przydzielone do użytkownika, jak również informacje odnośnie ewentualnych zestawów przycisków. Będzie tutaj w książkach telefonicznych, będą wszystkie te informacje przesyłane właśnie przy pomocy autoprovisioningu. No a co działo się w samym SIP-ie? Czyli oprócz tego subscribe mieliśmy również kwestię rejestracyjną, która przebiegała podobnie jak w przypadku konta miejskiego, tak, czyli ramka register wysłana z telefonu do karty VoIP-owej, prośba o autoryzację ze strony karty VoIP-owej, ponownie wysłana ramka rejestracyjna i poprawnie zarejestrowane konto, pojawia się status 200 OK, czyli konto poprawnie zarejestrowane. Tak wygląda kwestia logowania elementów związanych z pakietami SIP-owymi przy wykorzystaniu switcha zarządzalnego huba. Natomiast obiecałem, że jeszcze pokażę elementy związane z logami, które są w samym telefonie i w zakładce telefonu, czyli tego telefonu, który został zalogowany, w momencie, kiedy wybierzemy opcję Debug, możemy włączyć funkcję PCAP, czyli zbierania logów przez telefon. Wybiorę opcję Rozpocznij. Mam nadzieję, że krótki czas, który poświęcę na zbieranie logów, pozwoli na to, żeby chociaż właśnie przebiegł jeden proces rejestracji. Ten proces rejestracji zgodnie z założeniami będzie co 60 sekund, czyli to, co pokazywałem, ten ponowny czas rejestracji. Aby nie przedłużać naszego webinarium, teraz zakończyć zbieranie tych logów, wyeksportuję logi z telefonu. Logi zbierane są w pliku w formacie PCAP, czyli generalnie domyślnym, który jest obsługiwany przez oprogramowanie Wireshark, i po uruchomieniu otrzymuję plik, który został pobrany w telefonie, i jeżeli założę filtr SIP-owy, akurat mieliśmy szczęście i mamy ramki rejestracyjne, które były w telefonie z tego pliku pobrane. Także w ten sposób również sam telefon będzie nam pokazywał logi. Spróbujmy zrobić sobie również logowanie przy pomocy, wykonując połączenie, które nie zostanie odebrane. Logujemy, dzwonię do abonenta. Następnie się rozłączam, zakończ logowanie, eksport, ponownie uruchamiam plik, zakładam filtr SIP, tak, i widzimy informację o tym, że
przyszedł invite z karty VoIP-owej na telefon, trying ringing, czyli to, co znamy. Następnie w trakcie dzwonienia karta VoIP-owa wysłała do telefonu żądanie rozłącz się, czyli ja akurat z telefonu systemowego rozłączyłem się przed podniesieniem słuchawki, czyli została wysłana ramka kończąca takie połączenie. I przy tym, jeżeli mamy kłopot z konkretnym telefonem, to możemy zrobić jeden log, wykorzystując mechanizm logowania bezpośrednio w telefonie, łącząc się przy pomocy switcha zarządzalnego czy huba, możemy zebrać logi po drugiej stronie, na przykład przy karcie VoIP-owej, jeżeli komunikacja między tym telefonem a centralą ma jakąś dysfunkcję, to logowanie powinno nam pomóc. No i ostatnim elementem dzisiejszej prezentacji, który chciałbym pokazać, to jest kwestia oprogramowania Wireshark, oprogramowania na routerze Mikrotik. To już też bardzo szybko. A mianowicie bardzo polecam w ogóle zapoznanie się z technologią routerów i switchy Mikrotik, które mają bardzo dużą funkcjonalność, między innymi pozwalają na zbieranie logów i w Mikrotiku przechodzimy do opcji Tools, wybieramy opcję Pakiet Sniffer i po wybraniu tej opcji możemy wskazać rozmiar, jaki ma mieć log, który chcemy zebrać. Domyślnie jest to 10 MB. Możemy nazwać sobie plik, czyli diagnostyka VoIP. Możemy w filtrze i ustawmy sobie również to rozszerzenie PCAP, żeby to od razu było odczytane przez oprogramowanie Wireshark. W filtrze możemy wskazać, który interfejs chcemy podglądać. Na przykład chcemy podglądać to, co dzieje się na stronie WAN-owej, czyli od strony operatora Start, i w tym momencie pojawia się tutaj wewnątrz tego Mikrotika miejsce, gdzie zbierane są logi. Wykonam połączenie. Witamy w firmie Platan. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub czekać na połączenie. Sprzedaż central telefonicznych 20. System. Ponownie się rozłączę. Logi są przez cały, widać, pakiety są sczytywane. Zatrzymam. Następnie po zatrzymaniu kopiuję ten plik do siebie na PC-ta, Ctrl-V, i po otworzeniu przy pomocy Wiresharka, znowuż założenia filtru, na przykład SIP, mam informację związaną z całym przebiegiem zestawiania połączenia i podobnie, jeżeli wezmę telefonia połączenia VoIP, przepływ sekwencyjny, mam pełną informację, jak przebiegała próba zestawienia i realizacji takiego połączenia. Także zachęcam do poznania tej technologii, jeżeli chodzi o oprogramowanie Wireshark, bo nie tylko przy technologii VoIP-owej się przyda, ale również przy naprawdę wielu elementach, które spotykamy w życiu codziennym. Czy macie może Państwo jakieś pytania? Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne platanowe czwartki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.